Siemanko, pozdrawiam z Chicago, w jednym z moich ulubionych miast w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę uwielbiam to miasto. Nie wiem, czemu mógł tu mieszkać, ale jest fajne, żeby przyjechać i odwiedzić, na pewno. Idę właśnie pojeździć trochę po mieście, bardzo intensywny dzień. A dzisiaj sobota wieczór, co się wydarzy? Czas pokaże. Jest tak kapitalna pogoda, że chce się po prostu chodzić i zwiedzać. Tak, jutro wieczorem ruszamy już w stronę Yellowstone. 2000 km. Wiadomo, że coś po drodze będziemy zwiedzać. Ale jak pomyślę o tym, że jeszcze mamy coś koło 3500 km do zrobienia, szok. No ale cóż, mamy na to jeszcze 2 tygodnie. Dzisiejsze zwiedzanie zaczynam w Millennium Park. W miejscu, w którym jest słynna fasolka. Fasolka, która robi świetne odbicie lustrzane. Waży 10 ton. Hello. Natomiast to jest tak niesamowicie lepsze, jak jestem tutaj w lato, że można normalnie elegancko się cieszyć tym wszystkim, a nie tak jak ostatnio, że ledwo się wysiadało z auta. Szybko trzeba było biec, zrobić zdjęcie, uciekać do auta z powrotem, bo było chyba minus 15. O, nie polecamy się Chicago, zdecydowanie. Dlatego w takim Chicago też bym nie mógł mieszkać. No bo to jest pogoda jak w Polsce. Jak jest lato, to jest lato, a jak jest zimno, to jest bardzo zimno. Nie wiem, czy nie zimniej niż w Polsce. Oj, Batman przyjechał na rowerze. Give Jesus your soul. Kawadanama Dominicas. Give Jesus your heart. My friend, choose Jesus and go to heaven. No, idziemy sobie właśnie do takiego budynku tutaj znanego, gdzie jest widok na całe Chicago. Dobra, idzie na Skydeck, oglądać widoczki. Droga, i następne wejście o 8, czyli za 6 minut. Wejście kosztowało $47 plus piątka, nie wiem za co. Patrzcie, jakie fajne przejście. Jakbyście jechali sobie metrem. Ciekawie zrobione, bardzo ciekawie. Days of Chicago. To lubię. Chicagowską pizzę jutro musimy zjeść obowiązkowo. Ona jest na grubym cieście, robiona w patelni, tak jakby. Chicago Bulls. Michael Jordan. Sprawdzałem i akurat pierwszy mecz jest za tydzień. No i jestem już na górze, na 103 piętrze. Teraz przejdę dookoła, pokażę wam, jaki ładny widok jest. Tutaj przed nami jezioro. Jutro pojedziemy na plażę. No to jezioro tutaj to jest, jak głupio zabrzmi, ale jak morze. Jest takie ogromne. No i tutaj jest taka miejscówka, że można sobie zrobić takie zdjęcie, że się siedzi po prostu na szybie. Stwierdziłem, że jednak poczekam chwilę, bo jest mniejsza kolej ta druga. Może coś z tego wyjdzie. No i tyle. Czy warto? Warto, no myślę, że warto. Ja mam też ciężkie porównanie, bo byłem w wielu miejscach takich, dużo widziałem już takich punktów właśnie widokowych, wieczornych. No spoko. Myślę, że jak się jest w Chicago,
to fajnie zobaczyć. Siemanko! Piękny niedzielny poranek w Chicago. Bardzo nam się podoba to miasto. Bardzo. Następnym razem przyjeżdżamy sobie po prostu na parę dni tutaj. Dokładnie tak. Teraz byśmy też zostali parę dni, no ale mamy naprawdę dużo jeszcze do zobaczenia. A czas się kończy. 2 tygodnie zostały. Moi drodzy, dzisiaj zwiedzanką. Zwiedzanką najpierw idziemy na pyszne śniadanko. Później... Później chciałbym spróbować pizzy chicagowskiej oczywiście. A jaka to jest chicagowska? To jest Na grubym cieście, takie jak w Pizzy Hut sprzedają, takie w patelni robione. Wiem, ja słyszałam o tej pizzy. No. Znaczy nie, że to Chicago, ale słyszałam o takiej pizzy właśnie takiej. No ale to nieraz jedliśmy już taką przecież w Pizzy Hut takie robią. A, to nie, to ja myślałam o jeszcze takiej innej, co właśnie w takiej robią, takim specjalnym, ona się jakoś tak nazywa, widziałam książula to. No dobra, to spróbujemy sobie. Idziemy zobaczyć tutaj nad Michigan Lake, oczywiście na jakąś plażę, bo tutaj są plaże, wiecie, dla nich to jezioro to jak morze. Później z Andrzejem się też spotykam, idziemy potrenować trochę na obiad. No i pokazać Wam jeszcze troszkę miasta. Może jeszcze pojedziemy do Jackowa, czyli do polskiej dzielnicy, ale tam już podobno nie jest tak polsko, jak się to może wydawać, ale pojedziemy zobaczyć. No i patrzcie, akurat trafiliśmy na jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, festyn? Festyn może być, okej. O, jest chicagowska pizza, ale to nie na śniadanie, to później. Ale to cienka chicagowska jest. Tin, to nie, ja nie chcę tin, ja chcę grubą. No, tu się wszystko dopiero musi rozłożyć. To chyba dopiero zaczynają, ale spoko. Jak będziemy do hotelu wracać, odebrać nasze rzeczy, to się przejdziemy jeszcze raz później. No, prawie jak ze stacji u nas. Cześć! Cześć! Pierogi! No i przychodzimy tutaj później zjeść sobie pierogi. Świetnie. Piękny. Wczoraj takiego samego widziałem na tych wielkich felach. Właśnie ktoś się mnie pytał, czy nagram coś z NASCAR. No to masz. Samochód z NASCAR. Okej, dobra, ze względu na to, że byliśmy nad rzeką, to stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie zobaczyć jeszcze, jak wygląda tutaj w dzień. Dobra, przyszliśmy jeszcze raz do Millennium Park, znaczy ja przyszedłem jeszcze raz, ale pierwszy raz, bo jeszcze tutaj nie była. Ja koniecznie chcę zobaczyć chmurkę, czy tam fasolka, jak tam chcecie. Tak naprawdę to jest cloud coś tam, a nie fasolka, tylko ludzie to nazywają fasolka, bo wygląda jak fasolka. Właśnie Ali mówi, że jak ja tu byłem ostatnio, to były barierki, nie można było podejść, bo przez przypadek można było zarazić fasolkę. Ala powiedziała, albo fasolka mogła zarazić mnie. Nigdy nie wiadomo. Co za głupie czasy to były, to po prostu szok. Kiedyś się będzie o tym dzieciom opowiadało, albo wnukom, to ciężko będą mieli w to uwierzyć w ogóle. No i to jest hit, ja mówię, ty, co to za fontanna, jak tu wody nawet nie ma. Mówię, ale ściema z tą fontanną. A tu jednak jest fontanna. Dzieciaki się całkiem dobrze bawią. Dzisiaj są ciemnoskórzy, a wczoraj byli inni. Pierwsza plaża, pierwsze miejsce, które zwiedzamy, to jest Oak Street Beach. Zaraz od razu, praktycznie jak się kończy miasto,
Świetnie, no i popatrzcie, to naprawdę wygląda jak nad morzem. Jezioro Michigan. No widzę, że chłopaki mają tutaj chyba jakieś zawody. No i zrobimy sobie spacerek, akurat parę kilometrów na North Avenue Beach, z której jest piękny widok na miasto, na panoramę miasta. Właśnie rozmawiamy z Lalą o tym, że Chicago jest w świetnej pozycji, ze względu na, bo naprawdę jest piękna plaża. Mimo że nie mają morza, no to wakacyjny klimat jest. Jest miasto, są plaże, są parki. Naprawdę fajnie. Ale no tak jak mówiłem, nie mógłbym tutaj mieszkać ze względu, że pogoda jest tutaj taka sama jak w Polsce. Czyli jak jest lato, to jest lato, ale jak jest zima, to jest bardzo zimna zima. Niestety. No i tutaj jesteśmy na tej drugiej plaży. Dobra, jesteśmy na Jackowie, a dokładnie na Milwaukee, gdzie znajduje się Jackowo, a może znajdowało, mogę powiedzieć. Podobno lata świetności już dawno minęły. Polacy się stąd wyprowadzili, wielu Latynosów się wprowadziło. Po prostu zrobiło się tutaj drogo, tak trzeba powiedzieć. Lata 70. i 80. to złote czasy Jackowa. Idziemy właśnie pod parafię Świętego Jacka teraz, pod kościół. Jest dzisiaj niedziela, także może będzie otwarty. Jest napisane, że jest otwarty, także zobaczymy. Może się uda. Może, no na mszę może nie, ale może z księdzem pogadamy, bo on na pewno będzie miał jakąś wiedzę. O, widać, ile Latynosów siedzi. Szacuje się, że w latach 70., 80. właśnie tutaj na Milwaukee mieszkało mniej więcej 60 do 70 tysięcy Polaków, a niektórzy mówią, że było to nawet 100 tysięcy Polaków, gdzie w tamtych czasach w całym Chicago mieszkało około 400 tysięcy. Teraz Polaków zostało tu parę tysięcy, ale w całym Chicago i tak jest podobno między 900 tysięcy a nawet milion. Wielu Polaków w tamtych czasach tutaj przyjeżdżało po prostu na wizie turystycznej i zostawali. Dlatego ciężko jest dokładnie oszacować, ilu ich tutaj było. Ale w tamtych czasach to miejsce nazywali sobie Małą Polską lub Małą Warszawą, ponieważ było to największe skupisko Polaków w Stanach Zjednoczonych. No, tutaj możecie zobaczyć kwieciarnia Szarotka, a my byliśmy w restauracji Szarotka też. Pewnie ten sam właściciel. Byliśmy tam w pierwszy dzień, jak przyjechaliśmy do Chicago, zaraz jak wyszliśmy z więzienia. O, ale by mnie trafił, ty uważaj, nie idź pod ścianą. Dwie najbardziej znane i największe polskie dzielnice w Stanach Zjednoczonych, no, w sumie były. Greenpoint, gdzie też już coraz mniej Polaków jest. No i właśnie Jackowo. W którym mieście, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago jest więcej ludzi, to dokładnie nie wiem, bo tutaj czytałem, że jest około 900 tysięcy, na jednej stronie, że milion. Tam też czytałem, że koło tego, także ciężko dokładnie doszacować, gdzie jest ich więcej, ale samo to mieszka tu naprawdę w Satanach bardzo dużo Polaków. Parę milionów. Będąc tutaj oczywiście będziemy próbowali znaleźć jakiś polski sklep, jakąś restaurację. Może uda się z kimś zagadać, z jakimś Polakiem. Ale to się wszystko okaże, jak jeszcze dojdziemy troszkę tam dalej w okolice parafii. No i tutaj możecie zobaczyć paczki, podróże. Polamer zawsze z Polonią. O i popatrzcie, staropolska restauracja Polish American Cuisine. Piwko Żywiec, tam jest jeszcze Polskie Centrum Medyczne. Żywiec, Łomża, Tyskie, Żubr. Zaraz zobaczymy, co tu mają. No. Tego pysznego. Śledź w oleju. O, Tatar. grzybowa O, jest. tatar biorę. Dobra, weźmiemy tatar i zupkę może, co? Dobra. Grzybowa, pomidorowa. To weźmy grzybową, pomidorową i tatar. To będzie świetny pomysł. Pierogi. Jasne. Pomidorówka z makaronem muszelki. Dawno takiego nie widziałem. Chleb do tatara. Grzybowa. Też masz tym? Też z muszelkami?
Spróbujmy, czy mięsko dobre najpierw. Mielone, nie siekane, ale okej. Ogóreczek, grzybki, Musztardka. musztardka i oczywiście jajeczko, I troszkę cebuli. żółteczko bardziej. W polskiej restauracji parę osób nas rozpoznało. Troszkę pogadaliśmy. Jak ktoś z Was ogląda, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo miło było porozmawiać. Nic, idziemy pod ten kościół. O, i popatrzcie, polska flaga. Kurowski Sausage Shop. Potrzebne osoby do pracy. Ala, chciałabyś? Mam robotę sobie. Całkiem niezłą. Całkiem niezłą. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje w sklepie. O, 11 października. Ogromny sklep. Dobry. O. Nas bardzo niemiło potraktowali. Naprawdę, pierwszy raz mieliśmy... Wchodzę. Pierwszy raz wchodzimy uśmiechnięci. Wow, ale duży sklep. Proszę nie nagrywać. A Piotrek nawet nie nagrywał. No, nie nagrywałem. Ona mi, przecież widzę, że nagrywasz. No, Ja przyjdę wam reklamę zrobić, żeby ludzie zobaczyli. nie potrzebujemy reklamy. Szok. No cóż, tak to bywa czasem. Ale no nie, nigdy tak nie było. Nigdy nie mieliśmy. No dobra, nigdy tak nie sytuacji, byliśmy. że naprawdę tak mega niemiło. No. No ale cóż, no tak? Hej. No jak chcecie. No cóż. Dobra, idziemy dalej, idziemy pod ten kościół, bo cały czas zmierzamy, ale cały czas widzimy jakieś... Zatrzymuję nas. Cały czas nas coś zatrzymuje. Już idziemy, nie możemy pod ten kościół dojść. O, patrzcie. Podlasie. W domu jestem. No, ale w domu. Tak. Na Podlasiu. Tak A to nie, zielo, ale to nie, zielono, tak ładnie to... ale to nie to, to tu jest to Podlasie. Tak? A może to na dół trzeba było schodzić? Nie wiadomo. Dla mnie się to podoba. Dla mnie się bardzo podoba. Patrzcie, ulica Jana Pawła II. A może nie ulica, może. O, jeszcze Franciszka Kłopotowskiego. Kłopotowski. Polska flaga wisi. Jesteśmy właśnie pod tym kościołem już. Papież. Wiecie co, uświadomiliśmy sobie, że papież 20 lat już nie żyje. Masakra, jak to minęło szybko. O, otwarte, chodź zobaczymy. Wiesz co, ja chyba nie mogę wejść. Czemu? Ty, to jest msza, naprawdę. Nasz założyciel, kardynał Klont, jako arcybiskup Poznania, założył nasze zgromadzenie. Celem jest ludzi uświęcenia. On wybrał księdza Ignacego, znanego kapłana w Poznaniu, aby zakon zorganizował i Polonią się opiekował. Bazylika Świętego Jacka. No, akurat fajnie trafiliśmy, jakiś chór był. No i patrzcie, co tu jest. Podlasie dalej. Białystok pub. Wcale nie tak mało tych rzeczy tu jest. Bo co kawałek idziemy, coś widzimy polskiego. Wiadomo, że na pewno w tamtych czasach to tu wszędzie tak wyglądało, że wszędzie było coś polskiego, jakieś polskie piekarnie, sklepy, restauracje.
różne zakłady, ale dalej czuć tutaj polskiego ducha, naprawdę, ten klimat polski. Bardzo. Dobra, wracamy do hotelu po rzeczy. Stwierdziliśmy, że przejdziemy tu jeszcze przez ten targ, będziemy na pierogi. Czy weźmiemy na wynos, bo nie jesteśmy w ogóle głodni. A co tu się dzieje? Zaraz zobaczymy, co się tu dzieje. Jakieś przedstawienie będzie. Aha, to chyba na tych wrotkach jeździli. Czy mieli jeździć? Dobra, miesza z tymi, tak musimy iść, bo parking nam się zaraz kończy. A, jakiś pokaz mody chyba będzie. Chyba tak. Dobra, chodźmy na pierogi. Jeszcze właściwie nas na kiełbaski też zapraszał, ale chyba pierogi wystarczą i to i tak na wynos. How many for Israel? Make some noise. Piękny samochód. Okay. How many make some noise for train? Jedziemy do food trucka na pierogi. Wracamy do naszej chałupy i patrzcie, i kartka na szybie, a mamy opłacony normalnie parking. Nie no, co za cipy, nie będę przeklinał. Laser, witrak, coś tam, park. No. Patrzcie, tego się nie da zerwać, co za... No nie. O nie. Tu będzie szorowanie szyby. No nie znam, będę... Specjalnie tak nakleić. Specjalnie na samym środku, że nie było widać. To my powinniśmy teraz ich pozwać. No i tak, przyjechaliśmy teraz w miejsce, gdzie podobno teraz się Polacy wyprowadzili. Tu ich dużo mieszka, patrzcie. Bacówka, Polish restaurant, niezły ogór z tyłu, kiełbaska. Tutaj pan Władek, tam Polish Federal Credit Union, bacówka, polska restauracja. Tam było coś tam polskiego też. Jeszcze tu jest kolejna restauracja polska, polski sklep. No, widać, że trochę tu tego jest. Także idziemy spróbować. O, fryzjer, to też polskie. Wszystko to jest polskie. A to tam pan powiedział, nie? A tam są deli też. O, właśnie, polski sklep deli. Subcio. No i moi drodzy, to co dobrze świadczy o miejscu, to, że dostajecie smalczyk i ogórka. Tak. No i już czuję się, jakbym jadł w polskiej karczmie, totalnie. Smalczaka nie jadłem. Dziękujemy. 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 Espresso, jak będzie trzeba, ci doniosę jeszcze jedno. Dobra, dziękujemy. No i zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Bardzo, bardzo. Akurat, Nie wiem, czy mnie słychać. A, słychać, bo nie ma tego. bardzo akurat się okazało, że nas oglądają. To trochę soli, to jest sól. I ogóreczek. Tak. Dostaliśmy jeszcze oscypka z ananasem i z żurawiną. Pychotka. No i tak, placek po węgiersku. No. Porcja, master. Ale weźmiemy na pewno level na stację. No na pewno. Zdanie. Ale patrzcie to. Ta świnka to była dość spora. Ale jak ja dawno takiej golonki dobrej nie jadłem. Z kapustką, z musztardką, chrzanem. Coś pięknego. Dobre? Pycha? No i w Bacówce oczywiście też sobie porozmawialiśmy. My jesteśmy w ogóle na dzielnicy Szamburg teraz, bo wam tego nie powiedziałem, teraz sobie przypomniałem. Best Polish food. Ale wielki. Supermarket cały. Patrzcie. Wszystkie kiełbaski. Kabanowski, pasztety. Trzeba kupić wszystko i przejść w trasę. Patrzcie, jaka tablica ogłoszeń. Jak ze starych lat. A tu jednak tak działa. W Polsce tak jeszcze robią? Serio? Nie, to co pocelowałem. O. Mieszkanie do wynajęcia. Numer
Day. No popatrz. O, dzisiaj. A gdzie? A nie, już po 5, a szkoda. Byśmy wpadli na dzień pieroga. Dobra, nic, jedziemy do Champion Factory do Andrzeja. Coś poboksować troszkę. Champions Factory. O, z Rampem masz zdjęcie. Trampek, tak. Marek Oczko. Nieźle, ale Jasław. Artur. Dobra, zobaczymy jak to wygląda. Ile ludzi w ogóle przychodzi? Dużo? Teraz przejęliśmy całą tamtą siłownię, także O. mamy ze 100 gdzieś będzie teraz? 75. No to już fajnie, to już jak tyle osób jest, to już jest fajnie. Ja to kupię To już- ring taki nowy, bo tu nie miałem tego ringu, porobiłem crossfitowe, tam sałenkę. Nie, no fajnie. Tu do crossfitu rzeczy. Tutaj worki. Sportowe zagłębie wisi. Tutaj bieżnie, rowerki. To? Zaraz. O, sauna zrobiona. Nie no, ten worek jest kapitalny. Normalnie. Świetna salka. Naprawdę aż chce się ćwiczyć. Andrzej, czy to wyzwanie dla Marcina? Bierzesz na huki Marcina teraz? Nie mam formy. Dobra, jedziemy. I nagle patrzymy Harry Potter Show, czyli event, Harry Potter event. No dobra, zjeżdżamy. I zjechaliśmy i zaraz zobaczymy co tu się dzieje. Samochodów tyle, że szok, także coś dużego to będzie. Totalny spontan. 15 dolców trzeba było zapłacić za parking i teraz idziemy dalej, zobaczymy co tutaj dalej się dzieje. Nawet nie mamy pojęcia co to jest. To jest najlepsze. Ale właśnie fajnie. To jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że nawet nie wiemy gdzie idziemy, po co idziemy. Ale dużo ludzi tu jest, to może No, być bardzo tak, dużo że ludzi. To jest coś fajnego. Wchodzimy do zakazanego lasu. Ej, to jest naprawdę ogromne. Harry Potter. Ale ja... To jest za darmo, Piotrek. Ej, to jest niesamowite. No, tej pianki sobie można kupić. Hi. Okej, za bilety zapłaciliśmy po $65. Można sobie pamiątki kupić z Harry'ego Pottera. Witamy w świecie Harry'ego Pottera. Ojeju. Wszystkie 7 książek przeczytałem w 6 tygodni. Nie mogłem się oderwać. A ty już skończyłaś w końcu? Jestem w 6. części, nie mam kiedy tego czytać. No. Scared, Potter. Potter, did you hear that? Potter, come on, Frank. You're meddling in things that ought not to be meddled in. Hagrid. Dangerous. Super. Ja też chcę takie. Harry Potter, and I shall leave Hogwarts untouched. Give me Harry Potter, and you will be rewarded. Nagraj mi. Samochód Wesleyów. O, i zaczyna się to, co Ala uwielbia. Las pająków.
mam tu jakichś fanów Harry'ego Pottera. O, moja podobizna. No, spędziliśmy w Wisconsin, w stanie Wisconsin. Idziemy dalej. Codziennie będziemy przesuwać się trochę po trochę, aż do Yellowstone, do parku Yellowstone, wobec którego mam naprawdę duże oczekiwania i mam nadzieję, że będzie tak świetnie, jak każdy mówi. Dzięki wielkie, że oglądacie kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.